Jesteśmy na pasie granicznym między Maroko a Mauretanią. Miejsce, do którego nikt za bardzo się nie przyznaje. Jest pełne wraków rozłożonych do absolutnej do gołej formy samochodów. Wszystkie są z Europy, same Mercedesy, jakieś Francuzy i tak dalej. Jest też nasrane pomiędzy samochodami. No i co no? Jest śmietnik jak 100 chuj. Tutaj po boku mamy naszego pana przewodnika. Ja postanowiłem być dzisiaj... Ja postanowiłem dobrać stylówę do naszego złomowiska dzisiaj i wczoraj sobie specjalnie spuściłem statyw na mały palec, łamiąc go stopy. Więc mam taki fajny klimat, że sobie kuleję na złomowisku z kumplami. No i przebieram rzeczy, patrzę, co się jeszcze może przydać, co nie? Nie, no ten pas ziemi niczyjej to jest po prostu Mad Max. To w ogóle jest nie do opisania. Jak można w jednym miejscu zgromadzić tyle śmieci związanych, wiecie, z starymi furami. Naprawdę to wygląda jak koniec świata. Jeśli chcieli kiedykolwiek zobaczyć, jak będzie po apokalipsie, to zapraszam na granicę marokańsko-maurytańską. Dałam 200 dirhamów, dali mi 600 tutejszych. Tutaj miał być deal na okulary Remkiego za te okulary, ale Nie doszło. nie dogadali się po prostu. Bo to prezent. Nie dogadali się. Ale to też fajne okulary. Jesteśmy na granicy Mauretania, Maroko. Tutaj Zuzia odpowiada. Dzięki, Zuzia. Zawsze. I co? Tutaj za chwilę wiza, cło i ja wracam z nowymi okularami. Nasz kolega nowy. Amin. Moja Amin. Monami. Musimy poczekać w kolejce, zanim wejdziemy do tam takiego pomieszczenia, gdzie wklejają wizę w paszport. Wiza kosztuje na dzień dzisiejszy 45 euro. I jest z taką wklejką zwykłą, taką, naklejką ze zdjęciem, jak to wiza. Sorry, sorry. Taki czarny paseczek, który śmiga. To tylko najbliższy. No, nasze marzenie się spełniło i właśnie przed nami jedzie jeden z najdłuższych pociągów na świecie, który przewozi rudę żelaza przez cały kraj. Cały Boży dzień żartowaliśmy o tym, że Marek obiecał, że będzie pociąg, Marek obiecał, że będzie pociąg. No i jakimś cudem się udało i jest pociąg. Może fajnie, że nas tyle trzymali tam na granicy, bo dzięki temu trafiliśmy. Nie ma przypadków tutaj. Ja notu qui va venir,
No jakby to powiedzieć, w tym kraju jeszcze gdzieś może być coś, może fajnie. No to jest jakaś taka wioska rybacko-restauracyjna, w której mamy też spać. Czuć, że jesteśmy nad morzem, czuć rybki. W porównaniu do otoczenia tutaj, to miejsce jest naprawdę przepiękne, bym powiedział. Tutaj jest molo. Na romantyczny spacer z kolegą albo dziewczyną, jak ktoś ma dziewczynę pod ręką. How are you? All fine, Fine, man. Idziemy na koniec z molo, gdzie pan pewnie po francusku nam coś opowie ciekawego, a my będziemy stali i przytakiwali głowami. On est là avec les amis polonais, ici on va en visite à Nouadhibou, vers la plage, comme ça. On est là vers Nouadhibou, vers la plage, ils sont là, on est venu pour visiter la ville de Nouadhibou. C'est M. Bouba, l'enfant chéri de Nouadhibou, avec des amis, des Polonais, des mecs et des filles pour visiter la ville de Nouadhibou, c'est très cool. Te małe rybki złowili chłopaki tutaj. Poisson. Nie mają wędek, ale mają żyłki z haczykami na końcu i to wystarczy. A tutaj są zdobycze. Trzymaj, Krzysiu, trzymaj. Trzymaj. Bardzo ładny okaz. Nie jest to może karpik polski, no ale zaraz go wrzucimy do jakiejś galaretki czy coś. I wspominamy Polskę. زين غير صغير. O, انا اعرف مرقم صحاب ولادي مرقم خوتي. Tutaj proszę was, pan ma kalmary, które sobie... Ja muszę koniecznie dotknąć kalmarka. O, ale jest śliski. No. Dojechaliśmy na miejscówkę, gdzie mieliśmy zobaczyć wraki statków, które są w miejscu, w którym kiedyś płynęła woda, ale w sumie jest tak spoko i właśnie zamawiamy jedzenie, że nigdzie się nie ruszamy, tylko idziemy popływać w oceanie. Pamiętacie takie czasy, jak na koloniach nie można było w alkohol i Magda z Agniechą koniecznie chciały wino, a wy wtedy robiłyście tak. I co więcej, mamy jeszcze białe. Wadim, pozdrawiamy Cię i dziękujemy za to wino. Będzie pite w Mauretanii nad morzem. A Sebek zaraz wam zrobi tutorial, jak sobie zrobić krzywdę słońcem w 10 minut. Bo ja nie używam kremów do opalania, bo zawsze się martwię, że będą chmury jak na kolonii w Ustce i nie przyjadę opalony. Dlatego...
Szybki siku, szybkie ploteczki i możemy ruszyć dalej. Tutaj są w ogóle, jest takie ciekawe zjawisko, może się uda to nagrać. Co chwilę są takie prowizoryczne objazdy zrobione, gdzie trasa jest wytyczona jakimś zazwyczaj przewróconym kamieniem albo czymś w tym stylu. Już 2 objazdy przejechaliśmy, ja nie zauważyłem, że tam się zjeżdża, ale jakoś daliśmy radę. Tutaj jest, coś się dzieje? No. Disco Inferno. Dawaj tam tutaj pod dyskotekę, no, pod dyskotekę. Może dalejemy trochę, czy nie? A ile przejechaliśmy? Na środku pustyni trafiliśmy na ten uroczy zakątek. Chcemy kupić jakąś wodę i kolę. Generalnie tam jest miasto, są setki latarni LEDowych z panelami słonecznymi na górze i jest to chyba najnowocześniejszy system, jaki widzieliśmy na razie w tym kraju z wszystkich rzeczy. A tutaj różne są usługi typu wulkanizacja, chemia, tu jest spożywczak. Wszystko jest na piasku po prostu, tu nie ma nigdzie żadnej drogi. Stoimy na piasku, jeździmy po piasku, nawet główna droga jest zasypana piaskiem. Więc po prostu klimat jest nie do opisania, nie do opisania. To już jest prawdziwa Afryka. Tutaj nic nie jest normalne. Nie ma jakichkolwiek zasad, ale wszystko w jakiś sposób działa. Życie w większości odbywa się w ogóle nocą, bo w ciągu dnia jest tak gorąco, że nikomu nie chce się wychodzić z chaty, mimo tego, że ludzie prawdopodobnie budzą się trochę wcześniej niż o 13. Jest to wszystko wszędzie. To jest niesamowite, jak się ludzie pomimo takich trudnych warunków w ogóle jakoś tak funkcjonują. Bo tutaj po prostu nie ma nic oprócz piasku i wysokich temperatur. Jakichś tam ród, czegoś. Wszyscy obcinają. What's your name? ياك ما انا ايش راجل فيه؟ يا طيب شو جرى الله يعمل صورني يطرح لي شر المجهر تبارك الله بعدين يقول لك انك حداك المجهر تربح Je ne parle pas français. ايوه مشكله أيوة. هاي لك لا بروبليم Aucun problème. ايه Ça va? Bon. Tourisme, ça va? Tourisme. Ah, ça va? Comment vas-tu? Ça va? La santé? Je parle pas français, pardon. You speak English? Yeah, a little. Okay, what's your name? Amukash. I'm Elisha. Alicia. Where are you from? I'm from here. I'm from Mauritania. You're from Mauritania. Yeah, my city, Nouakchott. Nouakchott. We are going there now. Here I'm charging gold. You're chasing gold. Yeah. So you are a gold digger. Yeah. Oh, really? Yeah. How long have you been doing this? How much gold do you have? A little. A little? Yeah. No, I'm kidding. Difficult. Vous avez trouvé ça ou c'est... Ici, il y en a beaucoup. Ah, ok. Eh madame, moi dans la boutique là-bas, dans le groupe de... Ok, je ne savais pas. Tutaj chłopaki pokazują taki bardzo mały zarodnik złota w takim kamyczku. No wygląda to fajnie wszystko. O zaczyna być ciężko. Jeszcze sobie wody nie ogarnęliśmy oczywiście. Że spaliśmy w fajnym pałacu wybudowanym na odpier... I ruszamy zaraz przez centrum Mauretanii, przez Nouakchott. Przez centrum Nouakchott tak naprawdę. W stronę granicy z Senegalem. I tam będziemy mieli nasze pierwsze 2 dni wolne. Czyli 48 godzin bez samochodu. Tak będzie.
udało nam się wyjechać z Nawakrzut, w którym na ulicy był straszny młyn. Chcieliśmy stanąć na chwilę, żeby coś nagrać, ale no nie było to wykonalne z ilością czasu, którą dysponujemy do końca zamknięcia granicy z Senegalem. Droga za Nawakrzut jest tragiczna, co też pewnie widzicie. Jest to taki zbiór warunków naprawdę ciężkich do opisania. Nie da się oddychać, leci piach do ryja, nic nie widzę. Jest piach rzadki, gęsty, dziury, kamienie, łosie, jenoty, kuny, jeże, ciężarówki, dom na drodze. Jest wyjątkowo, naprawdę. No, Mauretania jest wyjątkowym chłopakiem. Ja zamykam okno. Zamykam. Mam ochotę żygać z gorącem. Nie, mówię o tej przebiórce w Nike. Tak jak w Polsce jest dzik, ryś, kurwość, to tutaj są wyglądy. Właśnie dojechaliśmy do checkpointu na końcu Maurytańskiego Parku Narodowego. Widzieliśmy przed chwilą pumby, pelikany, krokodyle. No tutaj już jest taki klimat, wiecie, jak na filmach, nie? To już jest ta Afryka. Mimo tego, że sama Mauretania jest na ogół smutna, tak ten Park Narodowy jest naprawdę czymś wyjątkowym. I jak będziecie mieli kiedyś okazję, naprawdę warto jest to zobaczyć, bo to jest jedno z takich niewielu miejsc, do których można dojechać furami, których natura jest praktycznie całkowicie niezmieniona. Jest problem, bo ciężko się jedzie i generalnie nie mamy amortyzatorów z tyłu, ale warto. Jest pięknie. Dobra, przejeżdżamy właśnie przez most. Kończymy przygodę z Mauretanią, zaczynamy przygodę z Senegalem. Mamy jakieś pół godziny, godzinę do miejsca, gdzie śpimy, także będzie już mega chill. Marek krzyczy z tyłu, że 40 minut, żeby było idealnie, żebyście wiedzieli. I co no? Jest dobrze. Jeżeli ktoś wam kiedykolwiek powie, że marzenia się nie spełniają, to kłamie. Oto ja, oto ona. Gazela. Spełnienie marzeń każdego piwosza. Jest dobra. Co to powiem? Czujecie to? Jest portret. Yeah. That's you? So, yeah, okay. Bonsoir. O matko. And the next one. Nie, no nie uwierzy. Weź łyka po prostu. Jest dobre jak spojrzenie matki. So today it's the 14th. Yeah? Prawda. I just make two other names.